Hej, no niestety sezon letni już się powoli kończy, ale mam do zrobienia tutaj taką altankę, pergolę z huśtawką. Mam nadzieję tylko, że pozwoli na to pogoda. Zapraszam na film. Mam tu takie niewielkie pole z płyt chodnikowych, które już jakiś czas czeka na huśtawkę. Mogłem pójść na łatwiznę i kupić gotową, metalową, ale że lubię popracować, lubię też pracę w drewnie, zawsze to jakaś odskocznia od gładzi gipsowych, to postanowiłem zbudować coś samemu. Postawiłem kantówkę w pionie i tak na oko, korzystając trochę z wyobraźni, zaznaczyłem, jaka ma być docelowa wysokość zabudowy. I od razu za jednym pociągnięciem dociąłem 4 nogi akumulatorową ukośnicą. Kantówki, które kupiłem, są o przekroju 70×70 mm i pierwsza rzecz po przycięciu, którą zrobię, to zabezpieczę surowe drewno altaksem gruntującym, tak żeby sobie spokojnie dosło w 24 godziny. Altaks gruntujący chroni drewno przed grzybami pleśniowymi, domowymi, sinizną oraz owadami żerującymi w drewnie. Nie zmienia on koloru drewna oraz nie tworzy powłoki, tylko się wchłania. Nanoszę go pędzlem, wcieram porządnie w kantówki i zostawiam do momentu, aż benzyna dokładnie odparuje z drewna, czyli około 24 godzin. Dopiero wtedy można nanosić produkty dekoracyjne. Będę później jeszcze gruntował, dlatego pędzel na razie zamknąłem we wiaderku. A pracę zacznę od wbicia kotew. No właśnie, z tymi kotwami to wiem, że jest wielu przeciwników, bo zgnije drewno, bo to z czasem usiądą, powinno się zabetonować. Natomiast ja uważam, że w takich prostych projektach są wystarczające. Budowałem kilka lat temu drewniany domek i nic tam nie siadło. Tutaj też nie mam obaw, konstrukcja będzie dodatkowo wokół połączona, no ale zawsze może zrobić solidniejszą podstawę. Są też kotwy wkręcane, być może lepsze. Wbiłem kotwy w 4 narożnikach tego mojego placu w równych odległościach. Ustawię je teraz do poziomu. Dobiłem wszystkie 4 na jednakową wysokość. I na drugi dzień zacznę od zaimpregnowania belek na pierwszy raz impregnatem żywicznym, który tworzy powłokę odporną na deszcz, wilgoć, grzyby pleśniowe oraz glony. Oprócz zewnętrznego zabezpieczenia nadaje też kolor drewnu i z dostępnych 10 wybrałem brąz. Natomiast, żeby było jasne, impregnat nie służy do malowania, tylko naturalnego barwienia, także będą tutaj prześwitywały żółte słoje drewna, powinny wyjść trochę takie podstarzałe ciemne belki. Impregnat żywiczny Altax szybko schnie, już po 2 godzinach można nakładać drugą warstwę, jednak chciałem zwrócić uwagę na to, że aby równomiernie pokryć, to trzeba dobrze rozcierać pędzlem, ewentualnie po nałożeniu po maksymalnie kilku minutach można przetrzeć mniej chłonne drewno papierowym ręcznikiem i pozbyć się wszelkich mazów po pędzlu czy grubszych warstw impregnatu i efekt będzie bardziej estetyczny. Ja na razie impregnowałem na raz, a pędzel, żeby nie zasechł, owinąłem szczelnie w folię. Montuję teraz nogi huśtawki. Wsuwam belki w kotwy, końcówki pomalowałem impregnatem dwukrotnie. Kotwy są 2 mm szersze, także belka 70 wchodzi bez problemu. Wstępnie też wyregulowałem w pionie, ale kotwy w ziemi delikatnie ruszają się na boki i to będzie później zabawa z ustawianiem. Dlatego też jeśli nie masz wprawy w pionowaniu, ustawianiu, to jednak zalecam zabetonowanie kotew. Wtedy możemy ustawić je w świeżej zaprawie i po wyschnięciu nic nie będzie się ruszać, podstawa będzie dużo stabilniejsza. Do połączenia użyję wkręty ciesielskie o długości 70 mm, które są tak skonstruowane, że nie trzeba nawiercać drewna. I przykręcam belki z 2 stron zakrętarką. Przekonałem się w pracach w drewnie do zakrętarki po Waszych komentarzach, że lepiej się wkręca i w sumie coś w tym jest. Na pewno mocniej można dokręcić grubsze wkręty. Ok, zmierzyłem przy podstawie szerokość i dociąłem kantówki ukośnicą. Już wcześniej je загruntowałem i zaimpregnowałem, natomiast po cięciu należy te miejsca również zabezpieczyć. Przykręciłem te kantówki na górze, ustawiłem na krawędziach równo z pionowymi, także powinny wyjść z tego prostokątne, wypionowane podstawy huśtawki. Kupiłem takie dechy, niestrugane, surowe i chciałbym coś wyrzeźbić tutaj na front. Zaznaczyłem punkty po bokach oraz na środku. I w te miejsca wkręciłem wkręty, wbiłem gwoździk, żeby stworzyć blokadę dla metalowego profilu, który następnie wygiąłem, formując łuk. Odrysowałem linię łuku. Następnie wyciąłem wyżynarką. Zdaję sobie sprawę, że cięcie równe nie wyjdzie, takie rzeczy powinno się robić wyżynarką stołową, ale nie mam, trzeba sobie radzić inaczej. Na szlifierkę X-Log założyłem tarczę z listkami papieru ściernego i przeszlifowałem cały bok. Patrząc z góry mniej więcej widziałem, gdzie trzeba było mocniej zjechać. Teraz odznaczam, przenoszę ten łuk na drugą stronę deski, użyłem kątownika i trzymając ołówek na jednym wymiarze rysuję linię.
W ten sposób po odcięciu powinna wyjść ładna wygięta deska. I ponownie w ruch poszła wyżynarka. Wyrównałem szlifierką kątową. No i jeszcze trzeba by wygładzić. Nie mam strugarki, ale spróbuję mocną szlifierką oscylacyjną z grubym papierem ściernym. I nawet jestem zaskoczony, że tak ładnie wyszło. A po to mi ta deska, żeby zrobić takie łukowate nadproże. No tylko jeszcze potrzebuję dwie identyczne. Odrysowałem łuk, dociąłem wyżynarką, kątówką wyrównałem, wygładziłem oscylacyjną, dodatkowo sfazowałem krawędzie frezarką, będzie niewątpliwie wyglądało ładniej. Po robocie trzeba było się trochę otrzepać i nałożyłem na odpylone deski Altax gruntujący. Zostawiam do odparowania na 24 godziny. Wypatrzyłem też złodzieja orzechów. Z dwóch stron po bokach chciałem dać jakieś poprzeczki. Zmierzyłem od belki do belki i dociąłem kantówki. Już wcześniej były zagruntowane, także zaimpregnowałem żywicznym. Tak przygotowałem również kantówki poprzeczne, jest ich 5. Ustawiłem symetrycznie w równych odległościach, połączę długimi wkrętami ciesielskimi. Sprawdźmy, czy pasuje. Barierka weszła na wcisk bez problemu. Ustawiłem w linii. Poziom jest. Skręcam z pionowymi belkami. Z tyłu użyłem zwykłych wkrętów, pod które nawierciłem wcześniej wiertłem do drewna. Ok, zrobię szybką prezentację, test wkręcania bez nawiercania. I pierwsze zwykłe wkręty rozwarstwiły kantówkę, która pękła. Natomiast przy wkrętach ciesielskich problem nie wystąpił, choć zaznaczam, że wcale nie zawsze tak musi być, wystarczy trafić gdzieś w słabsze miejsce i deska może pęknąć. Tu naszykowałem drugą drabinkę, загruntowałem, musi wyschnąć, a w międzyczasie zajmę się górą. Deski oczywiście wcześniej zaimpregnowałem brązem, ustawiłem podpórki, a na nich oparłem deskę. Tu odległość musi być taka sama, z dwóch stron. Złapałem ściskami. Sprawdziłem laserem, jak wyszedł poziom. Z lewej strony będę musiał obniżyć kilka milimetrów. Przykręcam z prawej. No i na tym samym poziomie z prawej. Tu też przenoszę poziom. Ustawiłem i przykręciłem z tyłu deskę. Jeszcze jedna będzie na środku, ale muszę ją podciąć, żeby była na tym samym poziomie. Ustawiłem i zaznaczyłem, gdzie są belki. Wysokość do górnej krawędzi. Przyniosłem te wymiary na deskę z dwóch stron. Piła poszła w ruch, a konkretnie multitool. Wyciąłem te kwadraty i jak zawsze cięte miejsca pokrywam impregnatem. Tak przygotowaną deskę montuję na środku. Sprawdziłem poziomicą, mucha nie siada, linia między deskami jest zachowana. Na górę pójdą kolejne kantówki w poprzek. Ustawiłem jedną i zaznaczyłem położenie desek. Ścisnąłem 7 sztuk i odrysowałem na wszystkich, gdzie zrobić cięcia. Ustawiłem piłę na 3 cm i tnę pilarką szyną prowadzącą wzdłuż zaznaczonych linii. Wyciąłem te klocki multitoolem, z przodu naciąłem dekoracyjnie pod skosem i tak przygotowane kantówki загruntowałem Altaxem, zostawiam do wyschnięcia. W międzyczasie zamontowałem barierki na drugiej stronie. I na drugi dzień impregnacja i montaż kantówek na tych łukowatych sklepieniach. Wchodzą na ścisk, musiałem lekko odbijać. Ustawiłem w równej odległości. Nawierciłem i przykręciłem do podstawy wkrętami. Kolejna z drugiej strony dobiłem i ustawiłem na ten sam wymiar co pierwszą. Nawierciłem i przykręciłem wkręta. Przy takich wąskich listewkach trzeba postarać się jak najbardziej prostopadle i na środku. Poziomicą sprawdzałem z boku linię deski. Następną ustawiłem równiutko na środku. Przykręciłem i jak na razie idzie wszystko bez problemów, prościutko, nawet jest poziom. W ten sposób zamontowałem symetrycznie jeszcze 4 listwy. Żeby usztywnić konstrukcję, zrobię tak zwane zastrzały. Łączę poziome i pionowe kantówki z kośnymi belkami. Połączyłem je długimi wkrętami, natomiast z przodu użyłem desek
Z boku przykręciłem wkrętami, z górną deską złączyłem śrubami z łbem grzybkowym. Skręciłem nakrętkami. Konstrukcja złożona, usztywniona, pora na ławkę. Zacząłem od ręcznego odrysowania na kawałku OSB jej kształtu, czyli oparcia oraz siedziska. Wyciąłem elementy wyżynarką i od tych szablonów odrysowałem oparcie oraz siedzisko na kawałkach kantówek. Następnie powycinałem wyżynarką. Złączyłem razem równo elementy, tu widzicie konstrukcję siedzenia, i wyrównałem tarczą z papierem ściernym. Po wycięciu, wyszlifowaniu ustawiam w miejscu połączenia u podstawy. Na krawędziach kantówki są lekko ścięte pod skosem, po to żeby ławka była delikatnie w kącie rozwartym. Robię 2 otwory wiertłem szóstką. Na łączenie dałem dodatkowo mocny klej do drewna. Ściskam razem i skręcam śrubami grzybkowymi o średnicy 6 mm. Dokręciłem mocno kluczem. Tak wygląda gotowy jeden element szkieletu, oparcie i podstawa, tu leży akurat bokiem. Загruntowałem altaksem i w ten sposób przygotowałem 4 identyczne. Natomiast na wierzch pójdą takie oto kantówki, tylko w tej węższej musiałem sfazować krawędź. Wszystkie elementy ławki загruntowałem i później zaimpregnowałem. Połączyłem kantówką 2 skrajne, nazwijmy to elementy konstrukcyjne ławki. Ustawiłem w równych odległościach 2 kolejne i przykręciłem do deski. Istotne, żeby równo stałe i na prostej powierzchni, tak jak u mnie na płycie. Patrzyłem też piony i kąty między deskami. Obróciłem szkielet ławki. Teraz sprawdzę, ile tutaj jest. Równo 160. I na taką długość mam docięte deseczki. Przykręcam pierwszą wąską na dole. Wcześniej oczywiście nawierciłem, a następnie na części siedzącej ułożyłem kolejne listwy, żeby zobaczyć, jakie zachowywać odległości pomiędzy nimi. Generalnie na większych łukach będą węższe listwy, szersze tam gdzie prościej. Przykręcam skrajną listwę na łączeniu konstrukcji siedziska z jednej i drugiej strony. Przyda się poziomica, gdyż niektóre deski są trochę krzywe i pod poziomicę mocuję do 2 środkowych elementów. I w ten sposób przykręcam kolejne listwy, tu mam 4 podstawy na 160 cm szerokości przy grubości desek 2 cm. Przy grubszych można by spokojnie zastosować 3 elementy konstrukcyjne. Natomiast do wyznaczania spoiny wykorzystałem płytkę. To jeszcze oparcie, zacząłem od góry, sprawdzałem również, czy zgadzają się wymiary, czy deski nie uciekały w którąś ze stron. Widziałem też gdzieś, że ktoś składał ławkę gwoździarką dodatkowo podklejając i myślę, że to ciekawy sposób, jeśli komuś przeszkadzają widoczne łebki wkrętów. Mi to nie przeszkadza, skręciłem niemal całą ławkę, tylko wymyśliłem jeden drobny bajer, powiedzmy dekorację, do której użyję farby do drewna Viva Garden. To tymi farbami malowałem kiedyś domek ze zjeżdżalnią. Mają one naprawdę fajne palety barw. Użyję słodkiej borówki, kolor prawie że czarny. A zrobię napis na desce, użyję do tego szablonów. Wiecie, modne są Lucky Day, Home i inne anglojęzyczne, ale mamy swój język, dlatego wybrałem coś swojskiego. Udekorowałem jeszcze ptaszkami. Po wyschnięciu zaimpregnowałem. Wyszło mi to jak na pierwszy raz nie najgorzej, z drobnym wyjątkiem, z odwróconą literką N. No cóż, miało być oryginalnie, to będzie. To nie koniec, bo muszą być podparcia. Zaznaczyłem, gdzie naciąć, wyciąłem kawałek drewienka, w kącie prostym druga kantówka, skleiłem je razem i skręciłem. Zamocuję od razu zaczepy z haka oczkowego, nawierciłem wiertłem 8 z boku na obrzeżach ławki i założyłem haki 8, skręciłem nakrętkami z podkładkami. W konstrukcji nośnej pod haki zrobię wzmocnienie. Myślałem nad kilkoma rozwiązaniami, w końcu przykleiłem kawałek grubszej kantówki, wywierciłem otwory i skręciłem na 4 śruby. Z drugiej strony to samo. Zmierzyłem długość ławki plus zaczepy, zaznaczyłem na belkach, żeby było kilka centymetrów szerzej i wywierciłem prostopadle długim wiertłem belkę na samym środku. Wsunąłem śrubę z hakiem huśtawkowym i przykręciłem nakrętką. Ciemno już się zrobiło, ale chciałem to skończyć, zamocowałem z lewej strony drugi hak. Od rana zacząłem od montażu podparcia na dole, złączyłem śrubami. Na górze przykręciłem wkrętem ciesielskim. Tak samo podparcie z drugiej strony. Pozostało zawiesić. Położyłem belkę na 2 krzesłach, na nią ławkę. Będzie mi wygodniej ustalić wysokość i dopasować łańcuch.
No ale okazało się, że kupiłem łańcuch z za małymi oczkami i nie wchodzi w 8 mm karabinczyk. Wymieniłem na dwa 6 mm, jeden ma udźwig 300 kg. Łańcuch 6 mm wytrzymuje obciążenie robocze 1 tony, także nie mam tutaj obaw o wytrzymałość. Założyłem te same karabinczyki na hakach ławeczki i mocuję łańcuch. Tu najpierw sprawdziłem bez docinania, jak będzie wisieć huśtawka, następnie już liczyłem oczka, docinałem na wymiar i zaczepiałem w karabinczykach. Usunąłem belkę i można się huśtać. Zawiesiłem ławkę nieco pod skosem, żeby było wygodniej i relaks wśród przyrody gwarantowany. Wykonać taką huśtawkę można w kilka dni. Ja budowałem dłużej, bo ustawianie kamer, robienie zdjęć też jest pracochłonne. Poza tym nie obyło się bez wielu wizyt w sklepach budowlanych. Nie miałem gotowego projektu ze szczegółami i co chwilę czegoś brakowało lub coś nie pasowało. Jaki koszt materiałów? Drewno na całość wyniosło mnie około 1300 zł. Wkręty, śruby, haki, kotwy, łańcuch, wszystkie te elementy metalowe 400 zł. Produkty do drewna, czyli grunt, impregnat, farba około 150 zł. Razem niecałe 2000. Natomiast wykonanie samemu takiego projektu bezcenne, praca z drewnem wśród otaczającej natury daje dużo spokoju i radości. Może trzeba było zostać stolarzem, to też dobry sposób na życie. Pozdrawiam wszystkich miłośników drewna i oby było Was więcej. Cześć!